Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Witajcie na kolejnym No Comment. Cieszymy się, że jesteście z nami w ten sobotni wieczór, a tych, którzy oglądają po premierze, to o tej porze dnia, w której nas oglądacie. To jest kolejny odcinek No Comment, na którym razem z Tomkiem będziemy rozmawiali na temat sytuacji na rynku krypto i tego, co się dzieje. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, lajknięciu, łapki w górę i zostawieniu jakiegoś komentarza, tak żebyśmy dobrze byli pozycjonowani przez algorytmy YouTube'a. A od razu zaczniemy z grubej rury. Tomku, Bitcoin spada, robi się nudny. Poruszamy się od 6 miesięcy w tym samym przedziale cenowym. Co się dzieje? Czemu tak jest? Ja bym powiedział, że nie zgodzę się z tą nudą. Nuda jest, jak coś leci w jednym kierunku, natomiast jeżeli mamy zmienność, to jest to właśnie ciekawa sytuacja na rynku. Ja odpowiem przewrotnie, bo wszyscy pytają się obecnie, a dlaczego ten Bitcoin spadł parę dni temu? Wczoraj, przedwczoraj. A ja mam pytanie z grubsza inne. Dlaczego miałby rosnąć? Zastanówmy się. Jakie mamy obecnie otoczenie, jaka jest narracja? Narracja jest taka, że jeden z właścicieli, właściwie twórca Telegrama, Durow, został zatrzymany we Francji. I jak wiemy, najbardziej na rynku po głowie dostał token TON i cała ta sieć. Nawet w pewnym momencie tam były jakieś problemy z produkcją bloku i sieć się zatrzymała, więc... Ale to akurat było związane z startem tokena Memecoina. Tak, to był DOX bodajże, że coś takiego. W każdym bądź razie, tu mamy negatywną informację. Kolejna informacja, jaka trafiła na rynek, to że giełda NFT-ków OpenSea dostała Wells Notice od SEC-u, że SEC zamierzają pozwać. Także widzimy, że w naszym otoczeniu i w tych newsach, które pojawiają się w przestrzeni kryptowalutowej, jest bardzo dużo wprowadzanej negatywnej narracji. Więc dla mnie pytanie nie jest, dlaczego Bitcoin spada, dlaczego rynek spada, tylko dlaczego miałby w tym momencie akurat rosnąć. No okej, krótkoterminowo faktycznie ciężko znaleźć jakieś dobre newsy, chociaż mieliśmy niesamowity tydzień ETF-ów, tak? Olbrzymie przepływy kapitału. Mamy dobrą, dla wzrostów oczywiście, informację o rekordowo niskich poziomach Bitcoina na giełdach. Tak? Rozmawialiśmy przed wejściem 2,62 miliona. W tej chwili jest bitcoinów na wszystkich giełdach śledzonych przez jedną ze stron. Najwięcej było w tym roku 3 miliony. Trochę ponad 3 miliony. No właśnie, czyli widzimy odpływ bitcoinów. Mieliśmy bardzo ciekawą sytuację na Binance. Jednego dnia wypłacono 45 tysięcy prawie bitcoinów. Tak, i to jest bardzo dobre, co powiedziałeś, bo jesteśmy na No Comment. Jak wiecie, jednym tutaj z naszych takich koników jest to, żeby dzielić się teoriami spiskowymi. I właśnie teraz przyszła mi na myśl taka fajna teoryjka, którą uszyłem. Mówisz, że były największe wpływy na te ETF-y. Tak. No i teraz, skoro były największe wpływy kapitału na zakup bitcoina, to trzeba tego bitcoina kupić. I teraz, jak te wszystkie ETF-y mają bardzo dużo kapitału i chcą kupić bitcoina, to OTC, wszyscy im sprzedający tego bitcoina, muszą go jakoś z rynku pozyskać. Mają na tyle duży kapitał, żeby po pierwsze podzielić się z nami optymistycznymi newsami i tak dalej przez różne portale kryptowalutowe i po drugie, jak już ta cena spadnie, ten bitcoin z rynku będzie skupowany, żeby potem zostać oddany właśnie do tych ETF-ów. No jest to teoria, w którą ja osobiście wierzę, to znaczy uważam, że te fundusze ETF-owe, one muszą w przypadku dopływu kapitału muszą kupować na bieżąco bitcoina, no i na pewno nie kupują go od przypadkowych osób, mają odpowiednie fundusze, które wcześniej skupują i gromadzą bitcoina w razie co i w momencie, gdy jest potrzebny, to sprzedają do ETF-ów. Więc to faktycznie
dobry wskaźnik, ale w długim terminie, czy to coś zmienia dla Bitcoina? Tak jak powiedziałeś, nie sądzę. No. Z prostej przyczyny. Odpływy tych bitcoinów z giełd. Jednak na otwartym rynku tych bitcoinów mamy coraz mniej. Oczywiście to jest prawda, perspektywa rysowana, opierając się jakby o założenie, że nie będziemy mieli po drodze jakiegoś takiego czarnego łabędzia, że coś się nie stanie, co rzeczywiście zwali nie tylko rynek kryptowalut, ale tradycyjny rynek finansowy, cokolwiek. Nawet ostatnio Rafał Zaorski zaczął bardzo mocno kreować narrację od siebie, że spodziewa się spadków Bitcoina do poniżej 50 000, Ethereum poniżej 2200. Natomiast w gruncie rzeczy to już się stało jakieś 3 tygodnie temu. Nie? I to, że Bitcoin cofnąłby nawet krótkoterminowo do tych poziomów, nie byłoby niczym nadzwyczajnym. No, byłoby dobrą okazją zakupową, to na pewno, więc jeżeli wierzycie, że takie spadki się pojawią gwałtowne, no to pamiętajcie, na Kanze możecie złożyć zlecenie zakupu po dowolnej cenie i może warto zrobić takie zlecenie zakupu, włożyć do orderbooka, żeby jak na przykład spadnie pika taka do 50 000, bo są osoby, które tak też uważają, można złożyć zlecenie, poczekać tydzień, a nuż się zrealizuje, bo będzie jakaś taka szpila. No, ja ostatnio oglądałem bardzo ciekawy wywiad z takim analitykiem z rynku nieruchomości, który ostatnio przekonwertował się, czy wszedł również w rynek krypto i zadałem pytanie, no dlaczego, co jest przyczyną i tutaj bardzo ciekawa teoria. Powiedział tak, do tej pory mieliśmy pokolenie boomersów. To jest to pokolenie, które w tej chwili ma największą moc nabywczą, najwięcej zgromadzonego kapitału, a boomersi, jak to boomersi, myślą bardzo klasyczny sposób. Dla nich ważny jest dom, dla nich ważna jest nieruchomość, posiadanie tej nieruchomości. Często cenią sobie duże domy, chcą mieć wygodne mieszkanie. Ale mówi, następuje pewna zmiana demograficzna. Nowe pokolenie coraz bardziej ceni sobie niezależność. Coraz bardziej ceni sobie to, że może podróżować, że może się przemieszczać i ten dom, to wypasione mieszkanie czy po prostu nieruchomość przestaje być tak atrakcyjna. Zaczyna być postrzegana jako kotwica, która trzyma w jednym miejscu i nie pozwala na realizację jakiegoś swojego stylu życia. W związku z czym to pokolenie szuka innego sposobu na zabezpieczenie swojego majątku, tego dobrobytu. No i tutaj ten nowoczesny sposób, czyli mam na myśli oczywiście Bitcoina i w ogóle kryptowaluty, wydaje się być idealny dla nich, no bo nie ma problemu z tym, gdzie się znajdują. Tego Bitcoina zawsze mają dostępnego, nikt im go nie ukradnie, nie zabroni używać i nie pozbawi ich tego aktywa czy tej wartości. No a są całkowicie wolni. No tutaj dobry przykład był podawany, jeżeli chcesz kupić dom, to zobacz, chcesz kupić fajne mieszkanie w Gdańsku. Pomyśl, Gdańsk jest bardzo drogim miastem w tej chwili, ale zgodnie z moją wiedzą 2 miliony złotych to jest takie mieszkanie wygodne, duże, 4 miliony złotych, jeśli mówimy o naprawdę jakimś wypasionym mieszkaniu, takim 100-140 metrowym, takie ceny w Gdańsku. No to żeby kupić takie mieszkanie, no to trzeba właśnie mieć powiedzmy 4 miliony złotych. 4 miliony złotych, które najprawdopodobniej pożyczymy z banku na kredyt. Same odsetki z tego kredytu to będzie pewnie jakieś 300 000 złotych rocznie. Będziemy musieli tyle odsetek płacić. Jeżeli teraz porównamy to z tym, że ja mogę wynajmować mieszkanie, może nie takie duże, może nie takie fajne, ale mam wolność w przemieszczaniu, no to się okaże, że nawet jeśli będę płacił 5-6 tysięcy złotych za mieszkanie miesięcznie, co jest dosyć dużą kwotą, no to wydam rocznie tylko
72 tysiące. Tylko 72 tysiące, więc jak najbardziej to nie jest takie nieatrakcyjne wynająć mieszkanie, a te środki, które zaoszczędzę, zainwestować w coś innego, na przykład w bitcoina. Prosta arytmetyka pokazuje, że to rozwiązanie jest lepsze. Oczywiście myśląc w moim takim myśleniu, no dom to jest jednak pewna wartość, pewna rzecz, którą będziemy mieli zawsze i budujemy w ten sposób nasz majątek. No ale jeżeli pomyślimy o bitcoinie jako o tym store of value, no to perspektywa nagle się zmienia. Ten dom nie jest już tym najważniejszą rzeczą. Nie wiem, Tomku, co myślisz? Mieszkałbyś w wynajmowanym mieszkaniu? Znaczy, myślę, że jeżeli nie miałbym wyjścia, to pewnie tak. Natomiast ja mam trochę inne pojęcie wolności, bo dla mnie właśnie posiadanie własnego mieszkania jest formą wolności. Także to jest akurat, zależy jak kto na życie patrzy, nie? I też zgodzę się z Tobą, jeżeli chodzi o wchodzenie w kryptowaluty, natomiast mówiąc o młodym pokoleniu, uważam, że bardzo dużo jeszcze członków tych młodszych, osób młodszych, niekoniecznie wchodzi w bitcoina. Myślę, że oni wchodzą właśnie, są inwestorami, patrząc po rynku amerykańskim, w coiny typu właśnie Dogecoin, memecoiny i takie inne, trochę szemrane inwestycje, które się tam pojawiły na platformach typu Robinhood, gdzie niby kupujesz kryptowalutę. I też raz oglądałem wywiad z takim jednym chłopakiem, który właśnie kupił bardzo dużo tych Dogecoinów, nie? I on wyglądał specyficznie, taki miał pofalowane włosy, widać, że był takim milionerem z przypadku, ale był milionerem. Natomiast problem tego typu milionerów jest zawsze taki, że on znalazł się w dobrym miejscu o dobrym czasie, jakby trafił z tą swoją inwestycją, natomiast nie wie kiedy jakby z niej wyjść. Dla niego, jak on już doszedł do tego papierowego milionera, miał ten milion, czy tam nawet kilka milionów dolarów wtedy, co ten wywiad był z nim przeprowadzany, to podejrzewam, że to było Dogecoin był ponad dolara warty. To teraz już nie ma 1/10 tego. Także, a podejrzewam, że dalej trzyma albo nawet dokupił. I płaczę teraz, że nie ma już milionów. No. Tak, także tu zawsze trzeba to wypośrodkować. Nawet zostając przy Dogecoinie, ostatnio też i dlatego lubię rzeczywiście sądy w Stanach Zjednoczonych, zapadł tam wyrok w sprawie przeciwko Elonowi i ogólnie Tesli. Tam jakiś zespół inwestorów w 2022 roku pozwał Elona i Teslę o to, na bodajże jakąś niebotyczną kwotę 258 miliardów dolarów w zadośćuczynieniu za to, że Elon na Twitterze naganiał na Dogecoina, mówiąc, że tam w Tesle będzie można za Dogecoina kupić tego typu rzeczy, a potem się z tego wycofali. Natomiast tam sędzia powiedział bardzo rozsądną rzecz w mojej opinii. Powiedział, że żaden szanujący się rozsądny inwestor nie podejmowałby decyzji inwestycyjnej, czytając tweety Elona Muska na Twitterze. I jakby to zamyka sprawę. Tak. Doszliśmy, to prawda, doszliśmy w takim poczuciu braku odpowiedzialności i spychaniu tej odpowiedzialności na wszystkich innych tak daleko, że właśnie nawet jeżeli zainwestujemy w coś, to możemy powiedzieć, a ja zainwestowałem, bo ktoś mi powiedział i to ten ktoś jest winny. A ja będę stał jednak na stanowisku, jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Jeżeli podjąłem taką decyzję, to znaczy, że ja podjąłem taką decyzję, a to, że mnie ktoś do tego namówił lub nie, to już jest mój problem. I nie powinniśmy tutaj szukać winnych. No, może winnych powinniśmy szukać dla swojego dobrostanu psychicznego, albo może nie winnych, tylko chociaż zrozumieć, co zrobiliśmy źle, nie? Bo to jest ważne. Ale dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w krypto
I również dla tych, którzy chcą pogłębić trochę swoją wiedzę krypto, chciałem przypomnieć o książce. Książce, która jest dostępna tylko u nas na Kandze. Bardzo wyjątkowa pozycja. Czas Bitcoina, od narodzin do globalnej waluty. Bardzo ciekawa pozycja, warto przeczytać. Można kupić tylko w Kanga Shopie, a jeżeli płacimy przy pomocy Kanga Paya, to mamy dodatkowy rabat. Tomku, wiem, że kupiłeś, czy już przeczytałeś? Kupiłem i nawet zapłaciłem tokenem KNG. Super, brawo. Ja muszę powiedzieć, że jestem w tej chwili w 1/3, może troszeczkę dalej. Książka jest interesująca, bo pokazuje raz, że z punktu widzenia dziennikarza, który dopiero odkrywa to, czym jest Bitcoin, ale poruszana ilość zagadnień jest tak szeroka, że faktycznie nawet jeśli wydaje się, że się ma pewną wiedzę, to warto przeczytać, bo na pewno uporządkuje trochę tej wiedzy, a dla kogoś, kto będzie czytał i będą to zupełnie nowe informacje, no to już w ogóle warto przeczytać. Moim zdaniem pozycja bardzo, bardzo ważna, tuż obok standardu Bitcoina, bo to wiadomo, każdy szanujący się kryptowalutowiec powinien mieć. Ale to też pokazuje, jak świat się zmienia, nawet kupując taką książkę. Ja pamiętam, ile za nią zapłaciłem. Zapłaciłem za nią 7,33 KNG. I teraz, bo wszyscy mówią, że ta książka jest dostępna w Kanga Shopie za 50 zł. A w gruncie rzeczy, dlaczego nie wyceniać czegoś w Bitcoinie? No tak, można było zapłacić Bitcoinem, nie było z tym problemu. Ale właśnie to jest fajne, że idąc do przodu powstają te nowe technologie i mamy możliwość nawet kupienia takiej książki za coś, co rzeczywiście jest częścią naszego życia, bo prawda jest taka, że bardzo dużo jest kryptowalut, zwłaszcza u nas, u Was, bo na pewno osoby nas oglądające też siedzą w tym rynku i że rzeczywiście pojawiają się tego typu rozwiązania, które zbliżają tą naszą wirtualną rzeczywistość do tego świata realnego. No, Tim Draper, znany inwestor z Krzemowej Doliny, on już jakiś czas temu powiedział w rozmowie, jak ze Sławkiem rozmawialiśmy, że on już wycenia inwestycje nie w stosunku do dolarów, tylko do bitcoina. To znaczy, jeżeli inwestuje, to mówi, zainwestowałem 1 bitcoina, oczekuję zwrotu inwestycji nie dolarowego, ale również bitcoinowego. I to jest bardzo, bardzo ciekawa perspektywa. Ja też uważam, że nie ma sensu odwoływać się do tej waluty fiducjarnej, która jest oparta na wierze, a lepiej odwoływać się do czegoś, co jest pewne. Jeszcze dwa tematy. Poruszyłeś to, że OpenSea dostało kolejny, czy SEC zrobił kolejny ruch, zamierza pozwać kolejną firmę zajmującą się krypto, posądzając ją o to, że handluje przy pomocy czy pozwala na swojej platformie handlować papierami wartościowymi i wysłało takie ostrzeżenie czy informację, hej, chcemy Was pozwać. Co ciekawe, chyba prezes Coinbase'a napisał na Xie do prezesa OpenSea, witaj w klubie, no bo to zaczyna być już takie ciekawe, że jak nie masz pozwu od SEC-u, to chyba się nie liczysz w branży. Ja powiem Ci, że ja mam takie wrażenie, że tam to działa tak w Stanach Zjednoczonych, że oni dostali przykaz, dobra, strzelajcie do tych firm kryptowalutowych i tam Gary ma tam taki notesik, nie? I ma listę firm i dobra, Coinbase skreślam i pozew. I tutaj doszło właśnie do OpenSea i on sobie w tym notesiku odznacza, kogo teraz pozwać. Także podejrzewam, że to nie jest ostatni pozew, jaki widzimy, przynajmniej za jego kadencji. No wiesz, nie wiadomo jak długo będzie. No, Trump, jeżeli wygra, zapowiedział i to w taki bardzo bezpośredni sposób, czyli ciężko będzie mu się z tego jakoś wymigać. Powiedział, zwalniam Gary'ego Genslera pierwszego dnia swojej prezydentury. No on nie ma niestety takiej
władzy, żeby zwolnić bezpośrednio, ale co mu się zarzuca, że znowu kłamie. Ja uważam, że on nie kłamie, on po prostu mówi, będę dążył do tego, żeby zmienić prezesa SEC-u. Myślę, że to jest pewnie tak jak ze wszystkimi kruczkami prawnymi, że nie możesz go zwolnić, ale możesz mu tak uprzeć życie, że sam się zwolni. Tak. Także podejrzewam właśnie i to jest dobry taki punkt w tej prognozie długoterminowej, że musimy zawsze patrzeć na tego typu wydarzenia, jak na przykład wybory w Stanach Zjednoczonych. Ja akurat uważam, że jeśli Trump wygrałby wybory, to miałoby to pozytywny wpływ na kursy kryptowalut w stosunku do dolara. Chociażby przez krótki okres po wyborach, zanim on nie zacząłby się z tego jakoś może wymiksowywać, bo wiadomo, politycy zawsze powiedzą wszystko, a co zrobią, to nigdy nie wiadomo. Nikt tyle tobie nie obieca, ile polityk przed wyborami, nie? To tak jest. No, wracając, albo może przechodząc na chwilkę do wyborów w Stanach, nie wiem, czy oglądałeś jakieś wystąpienia pani Kamali Harris? Widziałeś coś Widziałem ostatnio? krótkie, tak, była ta duża, kilkudniowa, to się nazywa, nie wiem, ten Konwencja. Konwencja demokratów, tak. Tak, no ona tam występowała, miała swoje przemówienie, które czytała z kartki. Natomiast faktycznie próbowałem znaleźć jakieś aktualne wywiady z nią, takie wywiady, gdzie dziennikarz mógł zadawać pytania tak po prostu, a nie, że były przygotowane wcześniej, to nie znalazłem. Było kilka takich krótkich bardzo wypowiedzi Kamali, które no nie stawiają jej w bardzo dobrym świetle. To znaczy zaczynam rozumieć, dlaczego niektórzy komentatorzy mówią o tym, że pani Kamala, tutaj nie obrażając, nie chcąc obrazić jej, a raczej cytuję to, co mi mówią, że pani Kamala nie jest, jak to ktoś gdzieś powiedział, nie jest najostrzejszym nożem w szufladzie. I ten jej błyskotliwość nie jest tą najbardziej błyszczącą. Faktycznie jej wypowiedź na temat na przykład wojny z Ukrainą, gdzie powiedziała, że Ukraina jest w Europie, prawie cytuję, obok Ukrainy jest taki kraj Rosja. Rosja jest większa, jest dużo większa od Ukrainy i Rosja zaatakowała Ukrainę. No i to nie jest dobrze, że Rosja zaatakowała Ukrainę, ale Rosja jest dużo większa od Ukrainy. I to była jej odpowiedź na prośbę o komentarz związany z atakiem Rosji na Ukrainę. To mi się przypomina taki jeden, nie powiem, że sketch, ale był kiedyś taki wywiad, krążył po sieci, nie wiem, czy widzieliście, z jakimś szefem zarządu kanalizacyjnego, gdzieś tam w Kaliszu czy coś. I ktoś właśnie pytał się o awarię tej kanalizacji. I on odpowiedział, tak, usuwamy awarię bardzo szybko, jest coraz lepiej. Nie odpowiedział, co było przyczyną awarii, tylko powtarzał jak mandrę przygotowaną regułkę. No, super sprawa, warto zobaczyć. Panią Kamalę, bo jeszcze na chwilkę do pani Kamali. Pani zwykle jest tak, że jak kandydat ląduje gdzieś, jedzie na na jakieś spotkanie, to jak wysiada z samolotu, to na płycie lotniska są dziennikarze i zwykle dochodzi do takiej krótkiej rozmowy z dziennikarzami. Dziennikarze potrafią zadać kilka pytań i kandydat odpowiada. Tak było w poprzednich wyborach, jeszcze poprzednich. Tak robi w tej chwili Trump, tak robi jego kandydat na wiceprezydenta. A pani Kamala tak nie robi. Czasami zdarza jej się przeczytać jakieś oświadczenie z kartki i teraz znowu niepotwierdzona informacja tak oficjalnie, ale dochodzą głosy, tak mówią komentatorzy na rynku amerykańskim, już nawet z obozu demokratów o tym, że tak jest, no bo pani Kamala po prostu lecąc gdzieś samolotem nie potrafi powstrzymać się od spożycia alkoholu i nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. Nie wiem jak jest, ale wygląda bardzo, bardzo dziwnie, bo naprawdę brakuje tych wywiadów, brakuje informacji na temat tej umiejętności odpowiadania pytań. Jestem ciekaw, czy dojdzie do debaty, której
unika jak na razie pani Kamala. No ale zobaczymy, czas pokaże. Ja już słyszałem teorię spiskową, bo do tego zmierzam, że jednak jeszcze nastąpi wymiana kandydata, że coś się stanie. Nie wiem, czy jest formalna możliwość, ale uwaga, ale na przykład pan Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr. zrezygnował i przyłączył się do Trumpa, więc to jest mocny news. Tak, natomiast ja powiem Ci, bo bym skomentował to z Kamalą, tak jak ja to widzę. Moim zdaniem ta decyzja ona teraz nie jest przygotowana jeszcze do prowadzenia tych wywiadów, do uczestniczenia w wywiadach, bo ta decyzja, myślę o odsunięciu z wyborów, bo nie oszukujmy się jednak, obecny prezydent został po prostu odsunięty przez Partię Demokratyczną i Kamala weszła na jego miejsce. To jest świeży temat i dość nagle dla niej i ona, myślę, teraz jest bardzo mocno przygotowywana. Nie szedłbym w to, że tam sobie popija na pokładzie samolotu, a nawet jakby to niech sobie popija, spoko. Tylko myślę, że ona jest teraz szkolona i bardzo mocno uczona tych przemówień. Tak jak Trump jest mówcą, bo nauczył się tego w biznesie, tyle czasu mu jakby na tym zeszło i jego wiceprezydent też obecny jest człowiekiem wygadanym. Tak wiemy po Bidenie, że on nie do końca miał już przez swój wiek, z uwagi na ten wiek, gadane, że tak powiem. Rzeczywiście miał bardzo dużo potknięć. Natomiast na tej konwencji ostatnio on też się wypowiadał i trzeba przyznać, że słuchając go, inny prezydent. Rzeczywiście wypowiadał się składnie, miał normalne, fajne przemówienie, takie, które powinien mieć jeszcze jako prezydent, tak? Czy powinien choćby w ten sposób występować podczas tej sławnej debaty z Trumpem? To całkiem możliwe, że stres go też przygniatał w tej rywalizacji. Albo naprawdę był chory, tak jak mówią, że miał po prostu najgorszą chorobę świata. Może już nie otwierajmy kolejnego wątku, bo znowu nam algorytmy wszystko przytną. Jeszcze raz Was zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał, dali dzwoneczek, łapkę w górę i napisali w komentarzu. I teraz to, co chcę Was poprosić, to żebyście skomentowali, czy Bitcoin w ciągu najbliższego tygodnia, czyli do naszego następnego spotkania w No Comment, wzrośnie czy spadnie. Nie chodzi mi o symboliczny wzrost czy symboliczny spadek, ale taki powiedzmy 10%. Czy będzie 10% wzrost, czy 10% spadek co najmniej. Bo w tej chwili wielu analityków mówi o tym, że wrzesień będzie mega ciekawy. Spodziewane są bardzo duże ruchy. Jedni mówią spadnie do 50, 54, inni mówią wzrośnie i na stałe przekroczy już strefę $70,000. Jak będzie, to zobaczymy już wkrótce, no bo to raptem najbliższe dni, no a Wy jak nas oglądacie w sobotę, to już we wrześniu, bo my nagrywamy to oczywiście w czwartek. A ja, korzystając z okazji, chciałem teraz zaprosić Was do pewnego specjalnego miejsca. Otóż Bitcoin porusza się cały czas w trendzie bocznym. 6 miesięcy cały czas jest konsolidacja i to jest ostatni moment na to, żeby nauczyć się, czym Bitcoin jest, czym są kryptowaluty i jaką macie dzięki temu szansę. Dlaczego posiadanie nawet 0,01 Bitcoina jest istotne. I żeby tą wiedzę zdobyć, odsyłam Was na tą stronę, którą teraz tutaj widzicie, Kanga University. Tam macie dostępną wiedzę na temat kryptowalut, zarówno na poziomie początkującym, jak i średnio zaawansowanym czy zaawansowanym. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto poświęcić trochę czasu swojego na to, żeby dowiedzieć się, czym kryptowaluty są. Michael Saylor powiedział, pracujemy w ciągu życia 60 000 godzin, 50. Czy nie warto tych
100 godzin, on mówi aż o 100 godzinach, ale tych 100 godzin poświęcić na to, żeby dowiedzieć się, czym są kryptowaluty i móc samemu podjąć decyzję, czy warto w nie inwestować. Zapraszam, Kanga University. Tomku, zbliżamy się do końca, ale przed końcem najważniejsza część każdego no comment, czyli ten moment, w którym podnosimy wysoce kaloryczność naszego nagrania, naszej audycji. Powiedz mi, co na dzisiaj przygotowałeś? Szukałem jakiejś takiej ciekawostki o kosmosie. No i to będzie trochę może bardziej opowieść niż ciekawostka. Ale myślę ciekawa. Dobra. Więc tak, jak może się domyślacie albo i nie, bo ja się nie domyślałem, długopisy w kosmosie nie piszą. No więc Amerykanie, chcąc rozwiązać ten problem, prywatnie zainwestowali w wynalezienie długopisu, który pisze w kosmosie. No i zrobili to, zapłacili za to ponad $1 milion za wynalezienie takiego długopisu, po czym NASA kupiła tam 400 sztuk za jakieś $3 od tej firmy, co to wynalazła. A to dlatego, że Rosjanie do kosmosu wzięli ołówki. Znałem tą historię. Jest to opowieść pokazująca, że czasami faktycznie warto pomyśleć o prostym rozwiązaniu. Ja mam trochę inną opowieść, ale jeszcze utrzymaną w konwencji wakacyjnej. Otóż nie wiem, czy wiesz, że krzesło elektryczne zostało wynalezione przez dentystę. Nie chciałbym być pacjentem tego dentysty, a Was zachęcam do pamiętania o tym za każdym razem, jak siadacie na fotelu. Taka jest historia. Okej, Tomku, czy masz hasło na dzisiaj? Swoje zawołanie, okrzyk bojowy i podzielisz się nim teraz? Okrzyku bojowego nie będzie, ale będzie zaproszenie. Zaproszenie na przyszły tydzień, na 100. odcinek No Comment. No tak, mamy już 100. odcinek za tydzień, jak Wy to oglądacie. Przygotowujemy pewną niespodziankę. Zapraszamy Was wszystkich, ustawcie sobie przypomnienie i zaproście również znajomych. Bądźcie wtedy z nami. A ja zawołam klasycznie BCK, Bitcoin ciągle królem. To jest ta waluta, na której ja, a i to nie jest porada inwestycyjna, ja opieram budowanie swojego majątku. Wierzę w to, że Bitcoin jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Ogólnie nie opierajcie swoich decyzji inwestycyjnych na tym, co mówią jacyś panowie w internecie. Pamiętajcie, że to zawsze jest nasze zdanie, to jest nasza opinia, którą tu wyrażamy i my bardzo często będziemy prowzrostowi, bo po prostu w tym rynku krypto siedzimy. Tak, no i tak jak nie należy wierzyć panu Elonowi Muskowi i jego tweetom na temat Doge'a i na tym opierać swoich inwestycji, to tak samo nie należy opierać ich na cudzym poglądzie. Nie dajcie się wmanewrować. Każdy powinien wiedzieć sam, dlaczego chce inwestować w krypto. Jeszcze raz, Kanga University to jest dobre miejsce, gdzie zdobędziecie na ten temat wiedzę. A Was wszystkich zapraszam na najbliższy wtorek na telewizję śniadaniową na godzinę 9:30, Kwadrans z Kangą, jedyna telewizja śniadaniowa o kryptowalutach. W środę kolejny odcinek Kanga Trends, w którym Łukasz będzie dzielił się swoją wiedzą i analizą techniczną techniczną kryptowalut. A z Wami widzimy się, jeszcze raz mówię, za tydzień na 100. wydaniu No Comment. Dziękuję, Tomku. Dzięki, Łukasz, trzymajcie się, cześć. Cześć. Poczekaj. A, o, e, u, i, Nie, takich rzeczy to nie robię. Michał, czy, nie wiem, Marta, to dla Ciebie, żebyś miała synchro. Musimy uciąć, bo nie mam. A.